Witam Was ponownie w naszym obozie. To już drugi odcinek na nowej miejscówce. Wśród Waszych propozycji odnośnie sprzętu, który mieliśmy tutaj przejrzeć w obozie, pojawiały się najczęściej apteczki. Oczywiście ten odcinek powstanie. Będzie to kolejny po tym odcinek, dlatego że chciałbym się do niego trochę lepiej przygotować. Co prawda przez rok, zanim zrezygnowałem, studiowałem ratownictwo medyczne, także jakieś pojęcie w tej kwestii mam. Niemniej jednak chciałbym się trochę lepiej przygotować i nagrać też ciekawy odcinek na kanał Adventurer związany właśnie z pierwszą pomocą w survivalu. Dlatego dzisiaj zestawy survivalowe, również o nie prosiliście. Przejrzymy sobie ich zawartość, powiemy sobie o ich zastosowaniu oraz pojawi się Wasza propozycja odnośnie rozbudowy obozu, czyli trójnóg. Na pewno nie raz, nie dwa na wyprawy w teren zabieraliście ze sobą jedzenie w puszkach, chociażby fasole. Taką puszkę możemy później wykorzystać do budowy trójnogu. Pierwsze co muszę zrobić to przebić denko, taka szerokość wystarczy. Mam tutaj kawałek drutu, ale możecie równie dobrze użyć sznurka. Tylko trzeba wtedy pilnować, żeby ogień nie był za wysoki, żeby ten sznurek się nie spalił. Drut na końcu zaginam w taki sposób, żeby nie wypadł mi z puszki. To jest stare złamanie, już tutaj zdążyło ściemnieć. 3 wcześniej przygotowane badyle układam w taki oto trójnóg, a następnie moją puszkę nakładam na górę. Sami zobaczcie, co się wtedy dzieje. Możemy teraz dowolnie tutaj rozłożyć te badyle jak najszerzej, żeby były jak najdalej od ognia. A puszka będzie je utrzymywać w takim położeniu. Tutaj wisa nam drut, który po odpowiednim zagięciu umożliwi nam podwieszenie naczynia. Mam tutaj taki oto zestaw naczyń firmy Miltek. Jest tutaj coś na kształt rondelka, także podwiesimy go na naszym trójnogu. Już kilka razy zwróciliście mi uwagę na to, żeby nie używać naczyń aluminiowych, ponieważ na dłuższą metę no, są niestety dla nas trujące. Wiedziałem o tym, jednak tak długo już używałem aluminiowej menażki w ciągu swoich wszystkich wypraw, że przestałem na to zwracać uwagę. No ale za Waszą namową jednak przerzucam się właśnie na stalowe naczynia. To jest taki malutki rondelek, jednoosobowy i co najważniejsze, płaski. A skoro jest płaski, to woda szybko się w nim zagotuje, bo będzie gotować się na większej powierzchni. No i dobra, podwieszamy coś takiego, no i gotujemy. Możemy również regulować wysokość zawieszenia. Nasz trójnóg gotowy. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie, jeżeli lubimy przyrządzić sobie w lesie coś poza kiełbachą z ogniska. No a teraz przejdziemy do testowania zestawów survivalowych. Oczywiście, jeżeli będę chciał tutaj rozpalić ogień, to odpowiednio go zabezpieczę, dlatego że teraz jeszcze paleniska nie przygotowywaliśmy, skupiliśmy się jedynie na trójnogu. Porównajmy zestaw survivalowy Miltek i zestaw od Highlandera. Zrobimy to tak, tutaj Highlander, żeby nam się nie mieszało, tutaj Miltek. Zarówno w zestawie Miltek, jak i Highlander mamy ten sam gwizdek, identyczny, ratunkowy. Dość dobrze działa, mam nadzieję, że zaraz ktoś nie przyleci mnie ratować. Powtarzające się rzeczy sobie zgrupujemy. Co jeszcze się tu powtarza? Świeczka na pewno. Wydaje się niepozorna, ale jednak jeżeli taką świeczkę rozpalimy w namiocie, to ona potrafi nam wypełnić ciepłem wnętrze z czasem. Trochę waty na rozpałkę. Wygląda na to, że w zestawie Miltek jest tego drutu trochę więcej. Ołówek. No ołówek to jest taka rzecz, która tam, nie wiem, moglibyśmy, no, możemy nią sobie rozpalić ogień. To jest chyba najlepsze rozwiązanie dla ołówka w survivalu. Zestaw naprawczy do ubrań. Jest igła, są nici. Krzesiwo w zestawie Miltek pozbawione jest, jak widzicie, iskrownika. Krzesiwo w zestawie Highlander ma iskrownik i to taki całkiem konkretny. Dobra, ale przyjmijmy, że tu jest krzesiwo, także jeszcze walka w miarę wyrównana. Piła drutowa, zestaw agrawek i tu, i tu. W obu zestawach mamy ostrza. W zestawie Miltek jest to ostrze w formie piłki. Oczywiście kawałek tutaj też jest klasycznego ostrza. Fajne, przydatne narzędzie, które przyda się również do krzesania iskier z tego właśnie krzesiwa, które jest pozbawione iskrownika. Kompas guzikowy, bardzo ważna rzecz w nawigacji. A kompas guzikowy znajduje się również w tym zestawie. Zestaw do łowienia ryb. Sporo haczyków. Żyłka. Dotarliśmy do końca, jeżeli chodzi o zestaw Miltek. Natomiast zestaw Highlander może nam zaoferować jeszcze kilka rzeczy. Prezerwatywa. I nie służy ona tutaj do rzeczy oczywistych,
tylko właśnie do przechowywania wody. Jeżeli nie mamy ze sobą żadnego pojemnika, w którym wodę moglibyśmy przenieść, to właśnie w prezerwatywie. Jeżeli nie mamy futerału na telefon wodoodpornego, to tak samo. Możemy zapakować go w taką oto prezerwatywę, możemy cokolwiek zapakować w prezerwatywę i zyskać całkowitą wodoodporność. Co prawda mamy krzesiwo, ale gdyby komuś nie szło krzesiwem, to są też zapałki. Z tego co widzę, są to zapałki odporne na działanie wiatru. Bardzo dużo jest tutaj tej siarki naładowane. No także jeżeli komuś by nie szło z krzesiwem, no to jeszcze mamy zapałki do dyspozycji. Żyletka, ostrze. No, też przydatna sprawa. Szczególnie jeżeli chcielibyśmy się ogolić w lesie. Bardzo ważne plastry, bardzo ważna w działaniach survivalowych prezerwatywa. No jak dla mnie ten zestaw absolutnie wygrywa. Tym bardziej, że zajmuje tyle samo miejsca co zestaw firmy Miltek. Nie wiem jak to wygląda cenowo. Nie sprawdzałem, ale wiecie co, zaraz sprawdzę. Tak jak można było się tego spodziewać, zestaw od Highlandera jest trochę droższy. No jeżeli chcemy mieć trochę więcej, to kupujemy wtedy zestaw od Highlandera. Możemy też kupić zestaw Miltek i potrzebną rzecz taką jak plastry czy prezerwatywa po prostu sobie dołożyć, bo pudełeczko jak widzicie jest takie samo, wodoodporne, ono jest uszczelnione w środku. Także jak dla mnie remis, jeżeli chodzi o te dwa zestawy. No a teraz zajmiemy się tym co najciekawsze, czyli niestandardowe zestawy survivalowe. Ten wielki w postaci kubasa, no z jednej strony za duży, jeżeli chodzi o zestawy survivalowe, to powinno być coś, co zmieści nam się w kieszeni. Natomiast i tak będziemy brać ze sobą jakiś pojemnik na wodę. Z drugiej strony, jeżeli go już użyjemy do tej wody, to i tak wszystko będziemy musieli wywalić. No dobra, nie zagłębiając się w to, co autor miał na myśli, sprawdźmy co jest wewnątrz. Odkręcamy zestaw. I to jest pierwsza ciekawa rzecz, która nie mam pojęcia czy działa, bo nie zdążyłem jej jeszcze przetestować. Dlatego, że pełno jest chmur na niebie. Tutaj mamy panel solarny, który teoretycznie ładuje nam latarkę, która znajduje się po drugiej stronie. Odpalamy wtedy latarkę, którą możemy w ciągu dnia sobie ładować właśnie tym panelem. No skoro to jest, no to zapewne działa. Pytanie jak działa i jak bardzo jest wydajne. Postaram się to w jednym z odcinków zbliżających się przetestować w jakiś słoneczny dzień. No ale teraz sprawdźmy co jeszcze znajduje się w tym zestawie. Nie będziemy się skupiać na tych przedmiotach, które są standardowe. Przykładowo gwizdek, który był również w poprzednich zestawach, wata. Ja to wszystko wyłożę, żebyście widzieli, że to jest w tym zestawie. Natomiast skupimy się na tym, czego we wcześniejszych standardowych zestawach nie było. Mieliśmy już zestaw od Milteka, od Highlandera, ten jest od MFH. No i proszę bardzo, w zestawach survivalowych często pomija się elementy, które mają nam ułatwić ratowanie życia. A przecież właśnie o to chodzi w survivalu, żeby przetrwać, przeżyć. Właśnie po to jest folia ratunkowa, która chroni nas przed hipotermią. No i jeżeli nie ma folii ratunkowej w zestawie, to dla mnie taki zestaw jest skreślony. Oczywiście do takiego zestawu standardowego możemy sobie folię dokupić, dołożyć po prostu. Ale duży plus dla MFH za to, że właśnie zawarli folię w zestawie. No tego to ja chyba nie muszę opisywać. To jest po prostu taśma materiałowa, którą jesteście w stanie naprawić wszystko w waszym ekwipunku. Kolejny wielki plus dla tego zestawu. No oczywiście ten zestaw jest najdroższy. Światło chemiczne. Możemy też sobie tym doświetlać okolice obozu w przypadku, kiedy wyczerpią nam się baterie w latarce. Peleryna na deszcz. No też bardzo ważna rzecz, szczególnie jeżeli nieodpowiednio ubierzemy się na szlaku. Kolejny element w tym zestawie to ogrzewacze, które w połączeniu z folią ratunkową naprawdę są w stanie uratować nam życie i to jest bardzo, bardzo ważne, że takie rzeczy znajdują się w zestawie survivalowym, bo to właśnie ma robić zestaw survivalowy, ratować życie, a nie dostarczyć nam masy gadżetów. Dlatego gigantyczny plus jak dla mnie, jeżeli chodzi właśnie o firmę MFH, o ten zestaw. Tutaj reszta to jest klasyka, ten ołówek, którym sobie możemy ogień rozpalić ponownie. Krzesiwo, no to jest już ważna rzecz z iskrownikiem i jeszcze zestawik tutaj wewnątrz. Sól jest nam potrzebna wtedy, jeżeli pozyskujemy wodę ze źródeł takich jak deszczówka albo śnieg. Kiedy topimy śnieg, on nie zawiera soli mineralnych w sobie, dlatego pijąc taką wodę i tak prędzej czy później się odwodnimy. Dlatego tak ważne jest, żeby dodawać sól właśnie do takiej wody z wytopionego śniegu. Zestaw naprawczy, lusterko sygnałowe,
Dzięki niemu możemy nadawać sygnały SOS. Także no cóż, ten zestaw jest największy, ale jak dla mnie zdecydowanie wygrywa pod względem przydatności. No, peleryna przeciwdeszczowa, ogrzewacze, koc termiczny. Te 3 rzeczy już jak dla mnie wygrywają, bo właśnie dzięki nim zestaw ma szansę ratować życie, a nie tylko dostarczyć nam masy niepotrzebnych gadżetów. Tak samo ten znacznik, dzięki któremu w nocy łatwiej nas będzie znaleźć, światło chemiczne, które po przełamaniu zaznacza naszą pozycję dla służb ratunkowych, gwizdek, no ale to są już elementy, które w innych zestawach były. W każdym razie, jeżeli chodzi o wyposażenie zestawów, no to ten jest na razie górą. Ale trzeba też oddać słuszność zestawowi od firmy Highlander, który zawiera plastry, których tutaj jednak zabrakło. No i prezerwatywę do przenoszenia wody, ale z drugiej strony no tutaj prezerwatywa nie jest potrzebna, bo ten zestaw dostarcza nam bardzo fajne naczynie, które sprawdzi się od tej prezerwatywy jednak lepiej. Przed nami ostatni zestaw do rozbrojenia. Wygląda jak trochę taka skrzynka narzędziowa. Grzechotka, haczyk, żyłka, zestaw wędkarski w takim sprytnym pojemniku. Ołówek, zapałki, ostrze. Myślę, że nie ma się tutaj co za bardzo zagłębiać w szczegóły, to jest zestaw typowo narzędziowy. Mamy tutaj nóż, różne piłki, łyżkę, widelec, nóż w postaci żyletki, kilka kluczy, otwieracz do konserw, no i to co sprawdzaliśmy wcześniej. Tak wygląda ten zestaw, jest on, no ciężko go porównać z tymi 3 poprzednimi, to jest całkowicie inne jak gdyby zastosowanie. Taki zestaw dodatkowy, na pewno nie należy go traktować jako typowe EDC. Trójnóg postawiony, zestawy EDC sprawdzone. Jeżeli interesuje Was to, jak rzeczywiście można zastosować zestaw EDC w terenie podczas wyprawy, no to zapraszam na kanał Adventurer, tam właśnie w praktyce przetestujemy elementy zestawu EDC. Cały czas czekam na Wasze propozycje odnośnie rozbudowy obozu, co jeszcze możemy tam dostawić, co wybudować. Jeden z pomysłów już wykorzystałem, także czas na następne, a tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem!